Cześć, ja nazywam się Szymon i dzisiaj sobie też porozmawiamy na temat motoryzacyjny. Chodźcie ze mną. Wow. Chciałbym tylko wspomnieć, że nie samym motocyklem Simon żyje, tak? Są też inne formy pojazdy, jak samochody. Dzisiaj motoryzacyjnie, niezbyt motocyklowo, natomiast motoryzacyjnie. Dzisiaj chciałbym temat poruszyć, który jest mało znany w sieci, w internecie, ogólnie na YouTubie nie znalazłem dużo treści. Chodzi mianowicie, jak to wygląda w drugą stronę. Gdy przyjeżdżamy do Francji i chcemy zmienić tablice rejestracyjne na francuskie. Jest cała masa informacji, jak zmienić to w Polsce z francuskich na polskie, jak to wszystko wygląda. Natomiast szukałem dużo informacji i znalazłem taką figę, dosłownie, jedyne konkretne informacje i owszem, znalazłem na francuskiej stronie Le Plaque Immatriculation Étrangère, czyli rejestracja samochodów zagranicznych i tam była lista krok po kroku, jak to zrobić. Od pewnego czasu, bodajże od 2019 czy 2018 roku, wszystkie te sprawy załatwiamy online, czyli na stronie internetowej. Są jeszcze punkty obsługujące, tak jakby wspomagające wyrabianie tych szarych kart. Szara karta to jest dowód rejestracyjny pojazdów i ja zgłosiłem się do takiego punktu, ponieważ wypełniając to samemu online, przez stronę, przez formularze zgłoszeniowe. Ja żyję tutaj, widzicie, jak na wsi. Korsyka to jest wciąż wyspa, to jest taki region, można powiedzieć, poniekąd turystyczno-rolniczy. I tutaj to wszystko działa troszeczkę inaczej zapewne niż w części kontynentalnej Francji, więc chciałbym dzisiaj opowiedzieć historię na moim własnym przykładzie, podać Wam przykładowe auto, przykładowe koszty, jak ten proces wyglądał, w którym momencie byłem sfrustrowany, ile czasu to trwało, więc zapraszam Was serdecznie, zostańcie do końca, dajcie mi znać, czy to jest pomocne, podzielcie się tą informacją z ludźmi, bo domyślam się, że sporo osób się nad tym zastanawia, a krążą legendy, że to jest bardzo drogie i nieopłacalne. Pytałem zarówno Francuzów w pracy, jaki to może być koszt, każdy wzrusza ramiona, że nikt nie wie, bo nikt się nie zajmuje profesjonalnie sprowadzaniem samochodów rejestracją. To tak samo jak ktoś by w Białymstoku, w moim mieście rodzinnym, przyjechał Francuz i zapytał, jak zmienić tablicę rejestracyjną, jak to przerejestrować. Odpowiedziałbym tak samo, że nie wiem, bo nigdy się tym nie zajmowałem. Wszystkie informacje bym musiał sprawdzić na stronie urzędu, zadzwonić, zapytać i wyjaśnić. Natomiast pomimo, że mamy informacje na stronie urzędu, to tak jak dla mnie, pomimo, że mieszkam parę już lat na terenie Francji, wciąż pewne sprawy są nie do końca jasne. Wciąż to wszystko jest troszeczkę niby podobnie jak to w Unii, ale inaczej. Więc jeżeli jest napisane, że potrzebuję taki dokument i ten dokument się tak nazywa, to znowu pytanie, gdzie go uzyskać? Co to za konkretny dokument? Jak to przełożyć na język polski, jak w polskim na przykład ten dokument się inaczej nazywa albo nigdy nie był potrzebny. Więc to są naprawdę fajne ciekawostki. A za mną jest fajny plan. Renówka 4 stoi. Pewnie już jest wyrejestrowana. A następny odcinek myślę, że poruszę temat kart kolekcjonera, czyli rejestrowania pojazdów na tablice zabytkowe. We Francji tablica zabytkowa jest to tablica czarna, a nie żółta, ale to w następnym odcinku. Chodźcie ze mną, zmienimy plener i pogadamy sobie na poważnie. Takich aut porzuconych i spalonych tutaj jest naprawdę mnóstwo. Więcej tych aut się pali i porzuca, niżeli zdaje na złom. I to troszeczkę szpeci lokalny wystrój wyspy. Czasem w niektórych miejscach dodaje takiego trochę dramatyzmu, tam gdzieś na zakrętach, gdzie te samochody wypadły, ale w takich miejscach jak publiczne parkingi to troszeczkę nie przystoi, ale co zrobić? Lokalsi palą. Dobra, wróćmy do mojego przykładu. A chciałbym omówić, jak wygląda krok po kroku proces przerejestrowania auta
na polskich tablicach rejestracyjnych w Francji, na terenie Francji. Pierwszym ważnym elementem, o którym należałoby pamiętać, jeżeli ktoś się zdecyduje przerejestrować takie auto i jest jeszcze na terenie Polski, to przede wszystkim ogarnąć certyfikat. Mało kto wie, co to jest, bo do tej pory nie był wymagany, z tego co pamiętam, w Polsce. Już obecnie przy nowych samochodach jest wymagany, natomiast kupując nowy samochód mamy od producenta certyfikat. Certyfikat dla samochodu jest to takie zaświadczenie wystawione przez producenta, czyli przez daną markę pojazdu, gdzie jest wyszczególnione wszystkie informacje na temat ekologii, na temat wymiarów, rozmiarów, masy dopuszczalnej samochodu i jest to wymagane przy rejestracji. Gdy pytałem o ten certyfikat akurat BMW Polska, otrzymałem informację, że jest akcja taka w BMW, że te certyfikaty do samochodów chyba roczników 2004 są wydawane bezpłatnie, tylko na zgłoszenie właściciela. Więc jest to bardzo istotna rzecz, ponieważ taki certyfikat tutaj we Francji na miejscu, gdy zajdziemy do dealera samochodów, do przedstawiciela, kosztuje minimum 300 euro i na to też trzeba poczekać prawie miesiąc, zanim ta cała procedura przejdzie, więc to jest bardzo istotna informacja. Natomiast dużo starsze pojazdy mogą mieć z tym problem, bo dealerzy mogą nie wydawać już tych certyfikatów do samochodów dużo starszych, poniżej tego 2000 bodajże 4 czy 2000 roku i wtedy pojawia się duży problem, bo bez tego certyfikatu nie zarejestrujemy tutaj samochodu. Więc to jest ważne. Nie wiem jak z motocyklami, bo motocykle mają tą samą procedurę rejestracji i tutaj to samo obawiam się, że starsze motocykle, jeżeli ktoś by chciał przerejestrować tutaj, to też trzeba mieć ten certyfikat. Oczywiście, tak jak mówię, nowsze maszyny już są sprzedawane i ten certyfikat krąży, jest przekazywany, jest to dużo łatwiej. Na moim przykładzie nigdy nie marzyłem o samochodzie marki BMW. Nie było mi to w głowie. Ostatnio myślałem dużo na temat małej terenówki Suzuki Jimny poprzedniej generacji, powyżej 2012 roku. Jak widać, w tych terenach sprawdza się idealnie i w tych terenach tutaj na wyspie taki samochodzik kosztuje, no troszeczkę kosztuje pomimo lat, bo jest praktyczny i kosztuje około 8000 euro. Ceny wyspiarskie na miejscu, więc grubo ponad moim budżetem, który sobie założyłem do 4000 euro. Natomiast okazało się, że brat zmienił samochód i padła taka informacja, zapytałem co robi z tym swoim starym samochodem, mówi, że sprzedaje, więc zapytałem za ile. No powiedział, że jak dla mnie da mi dobrą cenę. Chwilę drapałem się po głowie, dłuższą chwilę drapałem się po głowie, bo samochód samochodem w Polsce można kupić, ale co dalej zrobić? Wszyscy mówią, że drogo, ile to kosztuje, nikt nic nie wie, sprawdzam na stronie, nie ma wszystkich cen podanych, więc była zagwozdka. Założyłem, że jeżeli będę dawał konkretne przykłady, jeżeli za auto zapłacę w Polsce przykładowo 3400 euro i do tego założę mój budżet mniej więcej z nadwyżką, że około 700 euro, 800 euro będzie mnie kosztowało przerejestrowanie, dokumentacja, zrobienie tego wszystkiego na miejscu, to jeszcze jestem w stanie ponieść ten koszt tylko dlatego, że kupując stary samochód BMW serii 1 z 2007 roku, pierwszej generacji, benzyna 1.6, silnik nie powala niestety mocą i tutaj w moich górzystych terenach trzeba bawić się biegami i redukować, ale to już inna sprawa. Taki samochodzik z małym silnikiem. Oczywiście dlaczego? Dlatego, że było to auto zadbane, serwisowane na bieżąco, zrobione główne sprawy jak rozrząd, sprzęgło, zawieszenie,
cały serwis olejowy, hamulcowy, wszystko na bieżąco zrobione. Samochód, który ma z 270 000 przebiegu, ktoś by powiedział, po głowie się podrapał, a po co Ci taki samochód z takim przebiegiem, który się rozsypie? No cóż, może się i rozsypie, może się nie rozsypie, tego nie wiemy. Połowę samochodu było już wymienione, a tylko z tego powodu, że brat woli dmuchać na zimne i nie pozwolić sobie na to, żeby gdzieś zastała jakaś awaria, więc samochód był zadbany. To był jedyny plus tego samochodu, poza tym na akumulatorze i cena w złotówkach, że długo drapałem się po głowie, czy warto po to jechać. I pojechałem. Pojechałem po to auto i ogólnie jestem zadowolony, ale wróćmy do tego momentu, jakie to były frustracje, jaki koszt, jaki czas i dlaczego o tym mówię, gdy auto odbierałem 15 lutego, a mamy dzisiaj już 9 maja i taki to okres potrzebowałem, żeby te wszystkie papiery ogarnąć. Zobaczmy moją frustrację, moją podróż, moje sprawy urzędowe, jak to wyglądało mniej więcej i zaraz podsumuję tutaj te wszystkie informacje. Co się stało, że wylądowałem w Livorno z czapką na głowie? No jest chłodno, mam przewiane, nie wiem czy przewiane, po prostu zatoki przeziębione, nos zatkany. Mała podróż się zrobiła. Podróż odnośnie ciekawostek może dla kogoś, czyli będę szacował koszt przerejestrowania samochodu z tablic polskich na francuskie na Korsyce, bo jeszcze do końca sam nie wiem, temat mnie bardzo interesował. Większość głosów i informacji, jakie uzyskałem, to, że jest nieopłacalne. No i pod koniec zastanowimy się wspólnie, każdy osobno, ale każdy osobno, czy to jest rzecz opłacalna, czy nie. Na tą chwilę jeszcze nie wiem, ale z tego powodu jestem w porcie w Livorno. Czekam na prom. Podróż długa, bo podróż z Białegostoku aż do Livorno to jest w zaokrągleniu 1800 km. Jak wygląda taka podróż w rzeczywistości? Więc wyjechałem rano o godzinie 6, żeby przejechać całą Polskę i całe Czechy. Zajęło to sporo czasu od godziny 6. Przejechałem Polskę, Czechy, dojechałem też do Austrii, prawie koniec Austrii. W pierwszy dzień pokonałem 1200 km jako osoba kierująca, więc zmęczenie na pewno już było. Było już ciemno i szukanie noclegu. Więc od 6 do 20 sporo jazdy. Nie byłem już zdatny do dalszej jazdy nocnej. Może gdybym się wyspał te 2-3 godzinki, to trochę bym pojechał dalej, ale to już robi się trochę takie niebezpieczne, nieprzyjemne, gdy nie ma drugiej osoby na zmianę do prowadzenia. Więc to już jest jeden dzień podróży w drodze. Nocleg, czyli powiedzmy jakiś koszt dodatkowy, bo jest nocleg, regeneracja, no i wyjazd kolejnego dnia dalej. Rynek lokalny. Fajnie, ładnie. No i teraz spaceruję po rynku takim lokalnym, zobaczyć co jest tak ogólnie. No i podróż składa się z pierwszego noclegu w Austrii, tuż 70 km przed granicą z Włochami, z Italią. I kłopot polega na tym, że na Korsykę pływają promy z Livorno w tym okresie, teraz jest luty, jeden dziennie o 13:45, więc nie ma dużego wyboru. Nawigacja pokazuje ponad 7 godzin jazdy, 660 km. No więc wybór pada na to, że trzeba się wyspać do godziny co najmniej 8-9, bo i tak nie ma szans zdążyć rozsądnie na prom. I jak się okazuje, to był dobry wybór, bo później droga była
trochę trudniejsza. Było 5 różnych robót drogowych na autostradzie. I ostatni odcinek tuż przed Livorno jest dość taki 70 km, dość taki dziurawy, bo już zjazd, bo to już nie jest autostrada, tylko szybkiego ruchu, dość niebezpieczny. Włosi też prowadzą bardzo specyficznie te samochody, ciężarówki się wcinają, włączają do ruchu, trzeba mocno hamować, więc nie jest tak kolorowo. I dojazd do Livorno i znalezienie hotelu to już jest godzina znowu 18, więc też już dość późno. Zakup biletu online, bo kasa jest zamknięta, a dzisiaj planowany prom jest o godzinie 13:45, więc jest chwila, żeby pozwiedzać trochę Livorno. Nie za dużo, ale zawsze to coś, więc kolejny nocleg wchodzi w grę w Livorno i kolejny dzień, czyli taka podróż składa się na 3 dni. I zobaczymy, jak będzie przeprawa promowa, około 4 godzin na promie, godzinę przed trzeba być, żeby się załadować samochodem i pewnie rozładunek to też tak z pół godziny do 40 minut, zanim się zjedzie, więc w Pasti wyląduję gdzieś po 18, około 19 pewnie wyruszę w drogę do Ajaccio, co mi zejdzie około 2,5 godziny, tak mniej więcej, więc całe 3 dni w drodze z Białegostoku, no bo cała Polska jest przejechana. Czy to dużo, czy mało? Powiem tak, trochę to jest męczące, bo podróż polega na robieniu kilometrów i w tym czasie się nie zwiedza za kierownicy. Średnia autostradka cały czas, więc też za dużo nie widać. W takim miejscu jak Livorno nie zostawiłbym samochodu załadowanego z gratami w bagażniku, który widać przez szyby, zaparkowanego na parkingu płatnym na ulicy. Dlatego też wchodzi w grę szukanie parkingu strzeżonego. No i kolejny koszt. Powiedzmy 20 paru euro za noc. Rynek i słońce. Już po przekroczeniu granicy z Czechami, już Austria. Za Alpami temperatura zaczęła wzrastać do plus 14, plus 17 stopni, gdzie w Alpach było jeszcze 0. W Polsce było tak około 3-4. Żeby zaparkować auto gdzieś w okolicy Urzędu Skarbowego, naprawdę nie ma żadnych miejsc, jakaś boczna uliczka i to myślałem, że znajdę miejsce, a tutaj są same dziury i już pełno samochodów. Ale Twingo może sobie poradzi, może nie zawiśnie na tym kamieniu. Masakra. Motocyklu, wracaj do mnie, prędko. Tak jak mówię, żeby zaparkować obok Urzędu Skarbowego, to przydałaby się terenówka, właśnie taki Jimik. No, jedynie tu mogę znaleźć miejsce, bo nigdzie indziej tam są zakazy. Wszędzie pełno samochodów i nie idzie zaparkować. Jeszcze muszę podejść teraz 200 metrów. Stoję i czekam z kolekcją dokumentów, aż otworzę urząd skarbowy, żeby pobrać kolejny dokument, który jest wymagany przy procesie składania wniosku o rejestrację samochodu zagranicznego, czyli z polskich rejestracji na francuskie. I zobaczę, czy się odbije od piłeczki, czy udało mi się ogarnąć większość dokumentów. Nie wiem na tą chwilę, dowiem się za moment. No jest trochę tych dokumentów już przygotowanych, może czegoś zawsze brakować, może brakować tłumaczenia, zobaczymy. Jest już sporo ludzi nawet i tak jak urząd skarbowy czynny jest od godziny 8:30 do 11:45, więc skazany jestem na po prostu, żeby wziąć godzinę albo 2 w pracy specjalnie na to. Voilà, jestem w urzędzie podatkowym. Pani się zdziwiła od razu, przepraszam, mówi, że osoby odpowiedzialnej za to w tej chwili nie ma, bo jest na drugim końcu wyspy w Porto Vecchio, żebym to zrobił internetowo. No a ciekawostka jest taka, że internetowo mogę poplątać to wszystko, dokumenty nie wchodzą, adresy często też nie wchodzą w rubryczki, dużo jest problemów, żeby przejść to internetowo, tutaj szczególnie na Korsyce, więc czekam jeszcze na kierownika, aż przyjdzie, czy ktoś mnie przekieruje, bo czas ucieka, miesiąc na przerejestrowanie, a tutaj no nie dość, że tracę czas godziny pracy mojej,
to na miejscu nie mogę nic załatwić. Zobaczymy, co kierownik powie, o ile w ogóle ktoś dzisiaj przyjdzie, bo bez tego dokumentu będę zablokowany, nie mogę dać dalej papierów do procesu tworzenia nowej karty rejestracyjnej, czyli dowodu rejestracyjnego, a czas ucieka. Wszędzie wymagają tych dokumentów, wszędzie trzeba czekać. Czekałem 2 tygodnie prawie na zwykłe tłumaczenia dokumentów i zobaczymy. Normalnie jest tak zwany przewodnik tutaj w Urzędzie Skarbowym, bo ludzie też lokalni pytają, gdzie są jakieś poszczególne biura, co jak załatwiać. Voilà. Jakby to podsumować. Papierki mam. Pani przewodząca jako przewodnik zadzwoniła do tak zwanej kierowniczki, osoby odpowiedzialnej. Pani zeszła, miła kobietka, zaprosiła mnie, żeby zrobić fotokopię tych oto dokumentów. Zapytałem, czy jest wszystko. Spojrzała, że prawdopodobnie tak. No i dobrze, już zadowolony, już emocje gdzieś opadły, że prace w toku, że wszystko się porusza ku dobremu, że dzisiaj zaraz pójdę z tymi wszystkimi papierami dalej. No ale pani zrobiła fotokopię i stwierdziła, że zapytałem, czy otrzymam ten dokument Kitus teraz, czy muszę poczekać. Powiedziała, że człowiek odpowiedzialny za wystawianie tych dokumentów jest w Paryżu w tym tygodniu, więc może w poniedziałek w przyszłym tygodniu. Ja mówię, że już 2 tygodnie czekałem na tłumaczenia, że nie mam czasu, bo później są naliczone kary za opóźnienie. I oczywiście pani powiedziała, że tak, to rozumie, ale nie ma osoby, żeby to zrobić. No to jest właśnie ciekawostka i dlatego trzeba być spokojnym, cierpliwym, jakbykolwiek to określić, z tymi dokumentami, bo teraz nie mogę nigdzie iść dalej, bo brakuje tego papierka. Co też nie zmienia faktu, że osoba odpowiedzialna za to może się dopatrzyć braku jakiegoś dokumentu z tych, które zostawiłem dzisiaj, albo mogą to zgubić standardowo, jak zazwyczaj to bywa. I to już nie pierwszy raz w tym urzędzie. Chodziłem w sprawach moich podatkowych też 3 razy, bo czegoś zawsze brakowało, pomimo że im to dawałem. Więc nie to, że będę marudził dzisiaj, tylko podejście praktyczne, że wiedz, że coś się dzieje. A przy okazji nie było gdzie zaparkować, więc musiałem udać się jeszcze jakieś ze 100-200 metrów przez siebie i skręcić w terenową ścieżkę moim Twingolem, tam gdzie zawisłem na kamieniu już. Po prostu nie ma miejsc na parkingi, tu są zakazy, tu są bramy, wszędzie poparkowane, są słupki. I to już nie jest kwestia tego, że są płatne parkingi w tym miejscu, bo nie ma, a ja sobie musiałem zaparkować tutaj, gdzie sam wjazd jest jak dla Twingo dość wysoki. Na jednym z tych kamieni gdzieś czymś przyryłem. Stoi mój pojazd francuski gdzieś na którymś z tych kamieni, tutaj gdzieś przyryłem czymś. To jednak z tej perspektywy jest wyrwa niezła. O, i to nie można porównać, że ktoś, kto mieszka na kontynentalnej części Francji, że tak samo to wygląda. Natomiast dodatkowo, że dla mnie nie jest to wszystko zrozumiałe, bo to nie jest mój kraj. Ja tu tylko mieszkam, staram się spełniać te wszystkie normy, które są wymagane. Ale dodatkowo wchodzi kwestia tego, że to jest wyspa i ludzie, urzędnicy, tak jak i dzisiaj, podróżują właśnie do Paryża załatwiać różne sprawy, są niedostępni, a w obliczu prawa to nic nie zmienia, że oni sobie potrzebują czasu tydzień albo 2 na załatwienie jakiegoś dokumentu, co często przekłada się na to, że dokumenty że dokumenty, które mają czas ważności 3 miesiące, po prostu ulegają przeterminowaniu na przykład. I trzeba ponownie tłumaczyć, sprowadzać dokumenty, żeby data na dokumencie, pomimo że sama treść danego dokumentu nie ulega zmianie, ale data jest zawsze 3 miesiące ważności. I często bywa, że po prostu ten termin jest przekroczony i od nowa trzeba chodzić z dokumentami. Więc
pragmatycznie, praktycznie rejestruję to, jak wygląda to u mnie. Więc jeżeli ktoś by załatwiał to gdzieś indziej, to pewnie to wygląda zupełnie inaczej. Więc widzimy się za jakąś chwilę, nie wiem za ile dni, gdy ruszy sprawa chociaż trochę do przodu dalej. A ja wracam do pracy i straciłem bodajże z 2 godziny albo 2,5 godziny, jeżeli chodzi o czasu pracy, więc to też dość sporo wychodzi. O, to widzimy się za moment. Hej, hej, minął tydzień, 1 dzień, ponad. Jest ta sama sytuacja, nie ma nigdzie gdzie zaparkować, więc zaparkowałem w tym samym miejscu, dosłownie dzień świstaka. I jak w tamtym tygodniu składałem te papiery do kserowania, dawałem, no to pani mi obiecała, że w poniedziałek ktoś zadzwoni, dostanę mailem informacje zwrotne i niestety nic takiego nie nastąpiło. Nie czekałem biernie. Przez ten czas wczoraj próbowałem się dodzwonić do Urzędu Skarbowego. Informacji na stronie internetowej bezpośrednio nie ma, ciężko znaleźć cokolwiek, jeżeli chodzi o kontakt, tylko godziny czasu pracy. Zadzwoniłem, gdzieś mi się udało znaleźć jakiś numer, dodzwoniłem się, oczywiście to nie tam, ale pani podała mi numer, mówiąc, że to jest numer bezpośrednio. Ja zobaczyłem, że to jest ten sam numer, który gdzieś znalazłem na wcześniej na stronie, ale który nie odpowiadał. Więc od godziny 9 do godziny 11:40 co 10 minut próbowałem się dodzwonić przez cały dzień. Zero rezultatu, więc idę ponownie dzisiaj zapytać się, o co chodzi. Wziąłem ponownie komplet wszystkich dokumentów, bo śmiem twierdzić, jak to często bywa, że dokumenty zginęły, nikt nic nie wie, więc zobaczę za moment, jak sytuacja wygląda. Jestem w urzędzie, czekam na dalsze rzeczy. Pani będzie dzwoniła, pytała, czy jest to osoba. Pani zadzwoni w mojej sprawie teraz, a na pytanie, dlaczego telefon nie odpowiada przez cały dzień, jak dzwonię, a to standard, to normalne, że telefon ogólnie nie odpowiada. Gdy emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz. Halo, a więc ciekawe to jest ogólnie zorganizowanie tego systemu. Poniekąd obserwowałem, co się dzieje. Ta pani, która wprowadza, ona też jest troszeczkę nie do końca zorientowana, bo starszy pan pytał o kogoś, czy ktoś jest, a ta pani odpowiada, że nie ma, jest na wakacjach, na pewno nie ma. Pan poszedł się upewnić, sprawdzić, okazało się, że pracownik dany jest. I pani później była zaskoczona, bo wydawało jej się, że wczoraj nie widziała, więc różnie to bywa, ludzka natura. Natomiast w mojej sprawie zjawił się pan i fajnie stwierdził, że ma wszystkie dokumenty, ale brakuje jednego świstka, jednego dokumentu. Na szczęście można go wypełnić na miejscu, więc z tym nie ma problemu. A stwierdził też, że z powodu tego, że brakuje tego dokumentu, on nie miał numeru telefonu do mnie, żeby zadzwonić, a dokumenty, które miał przed sobą, które leżały, ja pokazałem palcem na rubrykę numer kontaktowy, numer telefonu, adres e-mail, wszystko miałem wypełnione. No tak, a nie widziałem. Więc tak to działa. Natomiast pan był uprzejmy, pomógł mi wypełnić te dokumenty, wytłumaczył, zrobił, więc obyło się już teraz w przeciągu tych 10 minut. Dał mi tego kitusa, ten papier i teraz idę dalej walczyć. Jak nie drzewia mi to oknem i tak to wygląda, że gdybym się dzisiaj nie zjawił, to by nikt się nie odezwał w mojej sprawie, pomimo że zostawiłem kontakt, numer telefonu, adres e-mail, wszystko było. A z mojej strony, tak jak mówię, nie było możliwości dodzwonienia się do Urzędu Skarbowego, więc kolejny czas poświęcony nie w pracy, a na załatwianiu takich rzeczy osobiście czasem może w końcu irytować i wytrącić ze spokoju, bo źle spałem, nie ukrywam,
bo ciągle wisi mi to na głowie, niepozałatwiane, a to się ciągnie jak flaki z olejem. Więc jadę dalej złożyć wszystkie dokumenty, żeby uzyskać tymczasowy dowód rejestracyjny. I to nie jest koniec procedury rejestracji auta, to jest jeden z etapów. Następny etap będzie złożenie dokumentów, zapłacenie za dowód tymczasowy i tablice tymczasowe, a później procedura będzie trwała kolejne 2 do 2 miesięcy na uzyskanie docelowego dowodu rejestracyjnego i dopiero wtedy będzie wiadomo, ile będę musiał za to zapłacić, bo na tą chwilę nie wiadomo. Tymczasowe tablice rejestracyjne są. Koszt tymczasowego dowodu i tablic rejestracyjnych na dzień dzisiejszy to jest 91 euro. I na świeżo, żeby nie zapomnieć, tymczasowe tablice i dowód rejestracyjny na okres do 4 miesięcy, dlatego że teraz te wszystkie dokumenty będą obrabiane 2-3 miesiące może docelowe. Mogę teraz ubezpieczyć samochód na podstawie tego dowodu tymczasowego, zamontować tablicę. Tablice rejestracyjne we Francji to jest po prostu element numerek. Można je sobie zrobić i to nie jest jako rzecz, tak jak w Polsce było do tej pory, że to jest bardzo ważna rzecz, element, nie można zgubić. Tutaj można to dorobić, można wymienić, nie ma problemu. Najważniejsza jest ta szara karta, czyli dowód rejestracyjny. Co nie było wymagane przy zdawaniu dokumentów, jeżeli o to chodzi? Okazuje się, że tutaj w firmie, która wyrabia te dowody rejestracyjne, nie potrzebuje tłumaczenia dowodu rejestracyjnego polskiego. Tłumaczyłem, wydałem pieniążki za tłumaczenie. Nie wiem, czy w Urzędzie Skarbowym też mi tego nie powiedzieli, czy wymagają, czy nie, natomiast było trzeba to wszystko pokazać, więc nie wiem, czy to jest oszczędność, czy nie. Ale to pewnie zależy. Polecam tego typu firmy, które zajmują się wyrabianiem dowodów rejestracyjnych, z tego powodu, że oni to robią w te 10 minut, gdy są wszystkie papiery przygotowane. Samemu można to zrobić online przez internet, natomiast można się pomylić. Tak jak ja mam problem często z adresem, wpisywaniem w różne rubryki, więc czasem nie przechodzi to przez kwestionariusz online. Tak wolę zlecić to wszystko danej firmie i od razu w 10 minut uzyskać tablice tymczasowe, dowód wydrukowany i mieć wszystko z głowy. Druga opcja, jeżeli samochód może czekać i może stać gdzieś w garażu nieużywany, no to może stać te 2-3 miesiące i wtedy nie ma obowiązku wyrabiania tymczasowego dowodu rejestracyjnego, pod warunkiem, że samochód będzie stał w bezpiecznym miejscu i jest możliwość na to, żeby sobie czekał. Po tym okresie okaże się mniej więcej, jaki będzie koszt wymiany tablicy dowodu rejestracyjnego docelowego plus kolejny koszt tablicy rejestracyjnych, to jest 33 euro bodajże. Może to być w przedziale właśnie około, no mówił Pan dzisiaj, że nie powinno przekroczyć 350 euro, ale to wszystko wyjdzie i że mówi, że też nie sugerować się tym, że widzimy jakiś podobny samochód albo ten sam model samochodu i on ma tyle i tyle koni fiskalnych, to się też różni od rocznika, nie wiem czy od koloru też, ale że to nie jest koniecznie podobnie, jeżeli chodzi o ilość koni fiskalnych. Więc na podstawie koni fiskalnych jest naliczana opłata, później jest naliczane ubezpieczenie. Niebawem się odezwę, gdy będę wiedział coś więcej. Trochę to potrwa, zobaczymy co będzie dalej. A jeszcze bym zapomniał, w Urzędzie Skarbowym nic nie zapłacimy za używany stary samochód sprowadzony z Unii Europejskiej, natomiast zapłacimy swoim czasem i dochodzeniem, żeby uzyskać ten kitus, papierek, który jest potrzebny. Tak wygląda tymczasowy dowód rejestracyjny. Jest to wydrukowana zwykła kartka, gdzie nie ma kompletnie jeszcze wszystkich danych. Tak wygląda już dowód tak jakby docelowy, zanim listem przyślą do Ciebie już dowód sztywny. Czyli działa to tak, że z firmy, która wyrabia te karty, ona Tobie drukuje potwierdzenie, na którym możesz jeździć chyba bodajże do miesiąca, a w tym czasie państwo wysyła do Ciebie na adres wskazany listownie, tak jak większość dokumentów, sztywny dowód. I jaka tu jest różnica? I już tutaj mamy podane konie fiskalne, a jest to bardzo ważna rzecz w tym wszystkim,
że są konie fiskalne. To jest wyznacznik ogólnie w motoryzacji tutaj we Francji do wszystkiego, czyli do płacenia ubezpieczenia, do płacenia właśnie opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i dlatego nikt nie był w stanie mi powiedzieć, ile finalnie zapłacę za dowód rejestracyjny, bo kwota mogła się wahać od 150 euro do 400 euro. I finalnie zapłaciłem te 240 euro z tablicami rejestracyjnymi za ten papier. Za ten papier wcześniejszy zapłaciłem 91 euro, więc wszystkie papiery już mogę odstawić na bok i zapomnieć. Niezbędne rzeczy, które trzeba mieć na terenie Francji, żeby to zarejestrować. Potwierdzenie zamieszkania. Przeważnie jest to faktura EDF, czyli za prąd. Może to być potwierdzenie płacenia czynszu. Ten dokument jest na pewno wymagany. Aby zarejestrować jakikolwiek pojazd mechaniczny na terenie Francji, musisz mieć kategorię prawa jazdy na ten pojazd. Nie może być tak, że pojazd jest zarejestrowany na osobę, która nie ma uprawnień. Skan też będzie potrzebny. Skan dowodu osobistego prawdopodobnie tak. Zazwyczaj jest potrzebny coś takiego, skan paszportu czy dowodu, jako takie oficjalne dokumenty. Później trzeba zrobić kontrolę techniczną samochodu we Francji. Nieważne, że kontrola techniczna samochodu w Polsce jest nie starsza niż 6 miesięcy. Musi to być kontrola techniczna wykonana na terenie Francji i w czasie rejestracji nie może być starsza jak 6 miesięcy. Kontrola techniczna samochodu kosztuje około 100 euro. Nie wiem, czy to jest stała cena. Ja zapłaciłem 96 euro za badanie techniczne samochodu. Tyle to kosztuje. Następnie potrzebujemy tłumaczone dokumenty własności, czyli przykładowo w moim przypadku była to umowa kupna-sprzedaży samochodu, bo auto bezpośrednio przerejestrowywałem na terenie Francji, nie było na mnie zarejestrowane w kraju. Więc przetłumaczenie umowy, strona tłumaczenia jest to około, na miejscu płaciłem 35 euro za stronę, są to 2 strony. Do tego też tłumaczyłem dowód rejestracyjny polski, to też są 2 strony, czyli dodatkowo 140 euro za tłumaczenie. Gdy mamy już wstępne te dokumenty przetłumaczone, możemy udać się z tymi papierami dopiero w tej kolejności do Urzędu Skarbowego, gdzie w Urzędzie Skarbowym otrzymamy tak zwany taki dokument, który tutaj nazywają na ten dokument KITUS. Jest to dokument poświadczający, że oni mają informacje na temat tego samochodu. Jeżeli jest to samochód, pochodzi z Unii Europejskiej, jest używanym, starszym samochodem, to nie zapłacimy nic, ale ten papier jest niezbędny i musimy go mieć, więc to też trzeba sobie pójść, czas poświęcić, zorganizować. Dopiero z tymi wszystkimi papierami możemy pójść do firmy, która wyrabia jakby dowody rejestracyjne. To nie jest bezpośrednio urząd, to jest taka firma, która tym się zajmuje, bądź możemy samemu podjąć wyzwanie i złożyć wniosek przez stronę internetową, czego nie zrobiłem, bo nie wiedziałem, jak to wszystko wypełnić i w tym moim wiejskim życiu często jest problem z formularzami, gdzie trzeba wpisać adres i inne takie dane, bo wyskakuje formularz niezgodny, nie przejdziesz dalej, więc wolałem zapłacić dodatkowo parę groszy dla firmy, która tym się zajmuje. Firma, która tym się zajmuje, sprawdza, czy jest wszystko już dostępne, czy mamy wszystkie dokumenty. Jeżeli tak, to wyrabiają kartę pojazdu, szarą kartę, czyli dowód rejestracyjny tymczasowy. Kosztuje to 64 euro, ale w tym samym czasie trzeba też zapłacić za tymczasowe tablice rejestracyjne i w związku z tym pamiętam, że zapłaciłem 91 euro za tymczasowe tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny. Później nie wiadomo ile konkretnie czasu, jest to do 2-3 miesięcy, kiedy cała procedura tam w urzędzie pracują nad tym samochodem,
nad tym wszystkim, żeby wydać docelowy dowód twardy, czyli szarą kartę już normalną i normalne numery rejestracyjne. Ja czekałem długo, otrzymałem telefon i szara karta w tym przypadku razem z tablicami rejestracyjnymi kosztowała mnie 240 euro. Podsumujmy, jak to wygląda finansowo. Auto, cena auta w przeliczeniu na euro, już nie będę tutaj przychodził na złotówki, to jest cena auta, jaką zapłaciłem, gdy wyjeżdżałem z Polski, 3400 euro. Dobra, to jest jeden koszt. Dalej liczymy koszty 140 euro tłumaczenie dokumentów, 96 euro badanie techniczne, 91 euro tymczasowy dowód rejestracyjny i tablice, 240 euro docelowy dowód rejestracyjny i tablice. To łącznie daje nam na tą chwilę niecałe 4000 euro. Dokładnie to daje nam 3967 euro. To są takie koszty na papierze. Natomiast, co może być też lwią częścią, to oczywiście takie auto samo się tutaj na miejscu nie pojawi. Laweta, aby zamówić takie auto, też sporo kosztuje i jest naprawdę nieopłacalne, szczególnie tutaj na wyspę, więc po taki samochód trzeba się pofatygować samemu. Ja akurat leciałem z żoną, więc w jedną stronę samolot, jest to koszt mniej więcej 700 euro. Tyle kosztuje lot dla 2 osób z małym plecaczkiem bez bagażu do Polski. Powrót to jest mniej więcej 150 euro prom, który płynie z Livorno do Bastii, około 300 euro na paliwo i około 200 euro na noclegi, bo też były po drodze noclegi. Więc łączna kwota, jakby usiąść i policzyć, to jest 5350 euro, które musiało wyskoczyć mi z kieszeni za taki samochód. No tylko ktoś powie, że dojazd się nie liczy, to już jest inna sprawa. Natomiast tak to wygląda. Podsumowując, z dojazdem jest faktycznie drogo. Tylko tutaj na wyspie mam bardzo ograniczony rynek. Ceny są zawyżone tych samochodów, a przede wszystkim nie mam zaufania tutaj do tych warsztatów i do osób sprzedających i powiedzmy, że podobny samochód BMW i1 serii pierwszej z podobnym silnikiem, jak oglądałem na ogłoszeniach tutaj we Francji. Akurat na wyspie widzę ich dość sporo, natomiast w ogłoszeniach nie, czyli to znaczy, że niezbyt się chcą ich pozbywać. To też koszt mniej więcej 3,5-4 tysiące euro na miejscu. W tym, kupując taki samochód na miejscu, jedyna rzecz, sprzedający musi zrobić ten przegląd techniczny i to wszystko. Ale skąd możesz wiedzieć, czy rozrząd był zmieniony? Czy hamulce były zrobione? Czy sprzęgło było zrobione? Co mu dolega? Za bardzo tego nie będziesz wiedział, więc płacąc prawie, że podobną kwotę za podobny rocznik samochodu i przebieg kilometrów, to, że ściągnąłem samochód z Polski bez dojazdu, to jest ta sama kwota. Kwota się powiększa poprzez sprowadzenie tego samochodu na kołach na wyspę. Więc to na pewno. Dlaczego dzisiaj mówimy o samochodach? Bo to ostatnio zrobiłem. Natomiast ta sama procedura tyczy się też również motocykli, również z tą nową kontrolą techniczną. Więc ogólnie tak to wygląda. Zaraz czuję, że pojawią się pytania. Simon, ale ty nie jesteś mądry, bo po co w ogóle zmieniasz tablice rejestracyjne? Na polskich zawsze jest taniej. To nie ma sensu. Zrobisz jak uważasz. Akurat jeżeli tak myślisz, to nie jest dla Ciebie informacja. Ale powiem tak, jeżeli mieszkam na stałe we Francji, to nie chcę mieć drugiej nogi w Polsce, jeżeli chodzi o sprawy administracyjne, papiery. Poza tym to jest wyspa.
Dla mnie jest praktyczniej załatwić cokolwiek tutaj na miejscu, niżeli płacić drogi koszt podróży, wykonać badania techniczne, inne rzeczy. Teraz czasy się zmieniają non-stop. Już wysyłanie dowodu rejestracyjnego w celu zrobienia badania technicznego to jest już bardzo śliski temat, chociaż niektórzy jeszcze to praktykują. Jeżeli ktoś ma rodzinę i zjeżdża do Polski regularnie, jak najbardziej to jest ok trzymanie tablic rejestracyjnych polskich, dlatego że naprawdę jest tanio. Ubezpieczenie teraz ze wszystkimi zniżkami za Saki samochodzik płacę 52 euro miesięcznie i to się płaci miesięcznie. I to jest najniższa opcja, podstawowe OC wraz ze zniżkami. Więc w skali roku to wszystko się zbiera i tylko to ma sens dla osób, które mieszkają na stałe, które nie mają drugiej nogi w Polsce, które pracują na kontrakcie stałym we Francji. Myślę, że wtedy jest warto. Jeżeli pracujesz tymczasowo na tymczasowym kontrakcie, to jak najbardziej nie masz obowiązku, nawet jeżeli mieszkasz dłużej niż 6 miesięcy, a w tym czasie podróżujesz do Polski z powrotem. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, to zostaw łapkę w górę, łapkę w dół, jak wolisz. Napisz coś na ten temat i nie zapomnij, aby się spakować w sakwy i ruszyć w drogę. Ja będę oczywiście promował naszego polskiego producenta sakw motocyklowych, ponieważ sam używam, mi się to sprawdza, cena do jakości jest odpowiednia i fajnie jest, bo można zawsze się spakować, a ja to używam na co dzień i też gra muzyka. Trzymajcie się i do następnego, hej!